Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Zbliżają się walentynki, dlatego dzisiaj proponuję sernik na zimno w wersji walentynkowej. Najpierw zrobię galaretkę. Pół opakowania galaretki rozmieszałam ze szklanką wody i wyleję do formy. Formę lekko wysmarowałam olejem, później wyłożyłam folią i folię też bardzo leciutko posmarowałam olejem, tak żeby mi się później galaretki ładnie odklejały. Wylewam galaretkę i zostawiam do ostudzenia. I teraz zajmę się ciastem. Potrzebuję mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, roztopione masło, jajka podzielone na żółtka i białka, cukier, barwnik do ciast czerwony, szczyptę soli, proszek do pieczenia, troszkę skórki pomarańczowej bądź cytrynowej do aromatyzowania i woda do żółtek. Wyjęłam sobie też serek i śmietankę do masy serowej, żeby nie były prosto z lodówki. Mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną przesieję przez sitko. Dodam łyżeczkę proszku do pieczenia. I przesieję, żeby napowietrzyć mąkę. I teraz dodam pół łyżeczki skórki cytrusowej do żółtek i 3 łyżki wody. Odstawiam na razie żółtka na bok, a teraz będę ubijać białka. Jak tylko białka się tak porządnie spienią, dodam do nich połowę cukru. Druga połowa cukru będzie do żółtek. Po kilku minutach białka są już ładnie ubite na sztywną pianę. Piana ma taki perłowy połysk. Teraz będę ubijać żółtka z resztą cukru. Żółtka ubijam tylko tyle, żeby masa zjaśniała, zrobiła się taka jasno-żółta. Po 2-3 minutach żółtka już troszeczkę zbielały i teraz dodam barwnik. Ilość barwnika zależy od Was, ile będziecie chcieli, to można dodać. Ja dodam niezbyt dużo, bo żeby otrzymać taki kolor mocno czerwony, no to trzeba by chyba dodać całą tubkę tego barwnika. Rozmieszałam żółtka z barwnikiem, ładna masa się zrobiła i właściwie mnie taki kolor wystarczy. Oczywiście można dodać jeszcze więcej tego barwnika. Przemieszałam mąkę, którą wcześniej przesiałam i dodam żółtka. Teraz wymieszam na taką w miarę jednolitą masę i będę dodawać białka. Nie od razu wszystkie, tylko porcjami. Tak mniej więcej w 3 porcjach, 4 porcjach. Każdą porcję wymieszam najpierw z żółtkami i z mąką i dopiero później dodaję następną.
Także masa się robi powoli gładka i taka rzadsza. I teraz już dodaję ostatnią porcję białek. Po rozmieszaniu ostatniej porcji białek dodaję ciepłe masło. I teraz mieszam tylko tyle, żeby się masło ładnie rozprowadziło w całym cieście. Oczywiście możecie pominąć ten etap i kupić gotową babkę cytrynową lub pomarańczową i zrobić tylko masę serową, którą zabarwicie na kolor różowy. Też będzie pięknie wyglądać. Gotowe ciasto przekładam do foremki. Moja foremka ma wymiary 12 na 25 cm, mierzone górne brzegi. Wstawiam do piekarnika na 180 stopni na około 40 minut. Najlepiej sprawdzić patyczkiem, czy ciasto się dopiekło. Każdy piekarnik piecze inaczej. Tutaj już patyczek jest suchy, ciasto jest dopieczone, więc zostawiam je do ostudzenia. Wyjmuję na kratkę i będzie sobie tak stykło. W międzyczasie foremkę wyłożę folią. Folię przykleję do foremki odrobiną oleju, żeby się mi nie składała do środka. Folia jest trochę za wąska, dlatego skleję 2 paski folii, żeby wystarczyło ładnie na całą foremkę. I wykładam foremkę folią. Nadmiar folii zbieram w rogach foremki, tak żeby boki były w miarę płasko rozłożone. Brzegi, które zwisają, zakładam, żeby mi nie przeszkadzały. I teraz będę wycinać serduszka z ciasta. Zrobiłam sobie taką foremkę z puszki po napojach. Jest długa, więc będę mogła wycinać ciastka takie wysokie. Te gotowe foremki mają wysokość centymetra, 1,5 centymetra i musiałabym pokroić cały placek w takie cienkie kromki. A tak będę miała bardzo fajne, długie, ciasteczkowe serduszka. Obcięłam wierzch i boki ciasta, takie przyrumienione. I teraz wycinam serduszka. Pierwszy raz robiłam taką foremkę, więc dla mnie to była zagadka, czy to będzie się dobrze sprawdzać, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Na pewno jeszcze kiedyś użyję tej foremki. Blaszka jest cienka i bez problemu przecina ciasto
nie szarpie, tylko brzegi są ładne, równe. Naprawdę nie spodziewałam się takiego efektu, szczerze mówiąc. Mam wysokie, serduszkowe ciasteczka. Wycinam tyle, żeby wystarczyło na długość foremki. Lepiej wypchnąć nożem niż tam ciągnąć za tę skórkę, bo mogłoby się ciasteczko rozerwać. I kolejno wycinam jeszcze 3 ciasteczka. Naprawdę foremka z puszki się pięknie sprawdziła. Ciasto jest pulchne i teraz sobie przymierzę, czy już wystarczy. A jeszcze wytnę jedno na zapas, bo może się złamać któreś. Także lepiej mieć w zapasie. I mam już powycinane serduszka ciasteczkowe. Teraz poobcinam te brzydkie brzegi, takie skórkę, górę, która jest nierówna. I ułożę w foremce, żeby sobie dobrze dopasować, żeby później już mieć wszystko przygotowane. I mam już serduszka przygotowane. Teraz będę robić masę serową. Do masy serowej będzie mi potrzeba pół kilograma serka, ja mam z wiaderka, 250 ml śmietanki 12, 100 g cukru, 20 g żelatyny rozpuszczonej w ciepłej wodzie, śnieżka do ubicia śmietanki i ciasteczka na wierzch ciasta. Mogą być ciasteczka, jakie tam sobie wybierzecie, nie muszą być biszkopty. Najpierw jeszcze, zanim zacznę robić masę serową, poukładam sobie serduszka z galaretki na dnie foremki, bo jak już zrobię masę serową, to muszę szybko działać, ona się bardzo szybko ścina. Także nie będzie czasu wtedy na układanie serduszek. Serduszka ładnie odchodzą od folii i umieszczam je na dnie foremki. Zrobię serduszka w 2 rozmiarach, bo będą tak wyglądać ciekawiej. Serduszka mogą trochę zachodzić na brzegi, wtedy będą w gotowym serniku wyglądać tak bardzo fajnie, będą zwisać z rogu sernika. Układam też serduszka na bokach formy, ale tutaj układam do góry nogami, tak żeby w gotowym cieście były w odpowiedniej pozycji.
Tutaj na bokach tak trochę się nie trzymają, ale to nie jest problem. Po prostu przygotuję sobie te serduszka i w czasie wykładania masy będę je dokładać. I teraz ubijam serek z cukrem. To trwa bardzo szybko. Cukier szybko się rozpuszcza. Sprawdzam między palcami, czy cukier się rozpuścił. I teraz wymyłam sobie mieszadełka od miksera i będę ubijać śmietankę. Śmietanka 12 z tym kremem śnieżką bardzo dobrze się ubija. Można nią zastąpić wtedy śmietankę 30. Także masa serowa będzie taka lżejsza, mniej tłusta. I po 2 minutach śmietanka jest już ładnie ubita na sztywno. Podgrzałam jeszcze żelatynę, w międzyczasie wystygła. Dodaję 2 łyżki serka do żelatyny i mieszam na gładką masę. Gdybym dodała żelatynę bezpośrednio do serka, po prostu mogłyby się porobić takie żelatynowe kluchy, których no niestety niczym już by się nie udało zlikwidować. Mieszam w miarę dokładnie. Masa, jak widać, już zaczęła odrobinę gęstnieć, dlatego właśnie serek musi być w temperaturze pokojowej. Nie może być prosto z lodówki, bo inaczej to by nam się zrobił taki serowy kluch. I teraz dodaję śmietankę i ubijam tyle, żeby się masa połączyła ładnie. I teraz zbieram boki łopatką, bo boki często są takie nieprzemieszane, dlatego trzeba właśnie tak zebrać łopatką i jeszcze raz króciutko przemieszać. I masę serową mam już gotową. Teraz wykładam na dno foremki kilka łyżek, tak żeby zrobić taką warstwę około centymetra grubości. Na tej warstwie układam ciasteczkowe serduszko do góry nogami, to znaczy dzióbkiem do góry. No i teraz będę wykładać już masę serową do końca. Przygotowane serduszka z galaretki układam wzdłuż brzegów i będę je przyciskać masą serową, żeby się ładnie trzymały. I teraz już nie będą odpadać. Wyrównuję powierzchnię i układam ciasteczka. Mogą być biszkopty, mogą być takie petitki, mogą być jakieś ciasteczka korzenne, jakie tylko chcecie. Ja mam biszkopty.
Jeżeli Wasze biszkopty są bardzo suche i takie twarde, to można je polać mlekiem. Po prostu po łyżeczce mleka na każdy biszkopt wylać i wtedy przez noc one ładnie zmiękną. Moje biszkopty są akurat takie dosyć miękkie, więc nie będę je polewać mlekiem. Przyciskam trochę, żeby się wyrównały, żeby trochę weszły w tę masę. I wierzch przykrywam folią. I taki zakryty sernik stawiam w lodówce, najlepiej na całą noc. Następnego dnia sernik po wyjęciu z formy prezentuje się w ten sposób. Bardzo ładnie się kroi. W środku wygląda tak. Masa serowa jest puszysta, bardzo mięciutka i bardzo smaczna. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny i do zobaczenia.